Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was na czerwcową kosmetyczkę miesiąca. Ja trochę nie dowierzam, że już jest czerwiec, że ten maj tak szybko minął, ale to był fajny maj. Także czekam, co przyniesie czerwiec. I słuchajcie, muszę wybrać sobie jakieś produkty do używania. Będę chciała sobie przetestować również pewne nowości, ponieważ, słuchajcie, Basic Lab wyszedł z nowymi produktami, właściwie pielęgnacyjno-makijażowymi. I mamy tutaj krem BB nawilżający i mamy też cały zestawik produktów do ust, takich tintów do ust peptydowych. Ja już oczywiście jeden sobie otworzyłam, sprawdziłam. Także słuchajcie, jestem mega ciekawa, no bo wiemy, jest taki trend teraz na produkty, które są połączeniem pielęgnacji i makijażu. Wiemy, że Basic Lab pielęgnację, że tak powiem, wymiata, więc jak sobie poradzi z kolorówką, sprawdzimy to dzisiaj. Na początek krótkie podsumowanie tego, co używałam w maju i lecimy z makijażem. Zapraszam do oglądania. W maju miałam próbki podkładów i tutaj miałam podkład z Narsa Light Reflecting Foundation i powiem Wam, że na skórze wyglądał naprawdę bardzo ładnie. Może niekoniecznie jest to dobry produkt do mojej skóry, bo jest mega świetlisty, no ale ładnie wyglądał, więc udało mi się tą próbeczkę zużyć. Wzięłam sobie też puder Huda Beauty Easy Bake tak dodatkowo, bo mam w Project Pan jakieś tam pudry, ale czułam, że przy takim rozświetlającym podkładzie może mi się przydać i faktycznie kilka razy użyłam tego pudru, przydał mi się, kiedy potrzebowałam takiego troszeczkę mocniejszego i bardziej długotrwałego matu. Używałam sobie też tego bronzera z LH Cosmetics, to nie jest żadna nowość, ale czuję już, że jest dobry taki sezon na ten kolor, bo on jest taki dosyć ciepły, taki ciepło-oliwkowy, powiedziałabym, i on robi taki piękny właśnie efekt, taki toasty make-up i wygląda po prostu na mojej twarzy teraz prześlicznie, kiedy właśnie sobie robię taki w takim klimacie toasty trochę makijaż i sobie nałożę ten brązerek na przykład troszkę tutaj, to jest po prostu przecudnie. Nie używałam za często, bo może chyba, nie wiem, raz albo dwa razy tych produktów z Nomad, czyli tego różu takiego transparentnego, który działa na bazie pH. No, wiecie, o co chodzi. Czasami po prostu język nie nadąża nad tym, co mózg tam przetwarza w głowie i wychodzą jakieś buby z tego, co mówię. Po prostu taki transparentny róż, który staje się różem kiedy... Nieważne, dobra. Masakra. I taki świetlisty, mokry, kremowy róż. I powiem Wam, że oba produkty bardzo fajne. Ten daje taki piękny, mokry efekt na policzku, nie? Że jak nałożymy sobie, wiecie, jakieś krycie, puder, coś tam, to on właśnie taki balans fajny przywraca i to mi się bardzo podoba, bo wiecie, że ja mam cerę tłustą, lubię jak jest matowa, ale troszkę takiego błysku na policzku fajnie wygląda, szczególnie, że u mnie właśnie cera tak na tych policzkach już się troszkę poprawiła, jest lepiej niż było, więc już tym bardziej coraz chętniej sięgam po takie bardziej świetliste rzeczy na policzki. No i to też powiem Wam, że no fajniutkie. Używałam sobie tych 3 palet i powiem Wam, że troszkę ubolewam nad tym, że nie miałam aż tyle okazji, ile bym chciała do tego, żeby ich używać. Fakt, że użyłam każdej co najmniej z 2 razy, albo tam wiecie, chociaż jakiegoś tam jednego cienia na przykład, żeby sobie do makijażu dorzucić. Tutaj używałam sobie na pewno tych błysków. Pamiętam, że używałam też słodko-kwaśnej. No już nie pamiętam, co robiłam, ale też chyba coś takiego delikatnego. I właśnie tutaj troszeczkę ubolewam, że nie miałam więcej okazji, tak żeby sobie tutaj zaszaleć z neonkiem, żeby tutaj z tym różem i tak dalej, więc tak jestem troszkę niepocieszon. I Spring Flowers od MAC Small też używałam z 2 razy albo 3 i no właśnie tutaj mam największy żal, bo ona jest taka piękna. Ja bym chciała po prostu każdego koloru użyć z osobna, a nie miałam tyle. Czy ona jakoś pachnie? Nie, to chyba po prostu zapach kartonika. Jakoś tak mi ładnie zapachniała. I właśnie ubolewam, że nie miałam troszeczkę więcej okazji, bo wiecie, coś tam nagrywałam, jakiś tydzień makijaży, tutaj jakiś test, tutaj jakieś coś i nie było aż tyle okazji, ile bym chciała, żeby po prostu poużywać sobie. Więc wiecie, fajnie jest mieć kilka palet, no ale wiadomo, że się tak nie przebrnie porządnie przez te palety, ale jest też wybór, więc nie ma tego złego, ale myślę, że sobie może sobie wrócę na przykład do tych paletek jeszcze jakoś w najbliższym czasie, bo czuję, że jeszcze tak się nie nacieszyłam nimi, nie? Że czasami są takie miesiące, no kosmetyczka miesiąca
To jest świetny projekt, żeby właśnie tak rotowały te nasze kosmetyki, żeby one były używane, żeby faktycznie mieć z nich pożytek, ale jakby w mojej pracy, przez to, że nagrywam, to tak nie zawsze mam z nich taki porządny pożytek, jaki bym chciała, no bo właśnie mam inne też materiały do nagrania i czasami jest tak, że fajnie sobie poużywam, a czasami jest tak, że troszeczkę ubolewam, bo aż tak się nie nacieszyłam danym kosmetykiem, no nie? Ale w sumie lepiej mieć niedosyt niż przesyt. Przejdźmy sobie zatem do czerwcowego makijażu i w tym miesiącu chciałabym potestować sobie te krem BB z Basic Lab. One mają SPF 15 i mają 3 różne kolory. 110 Light, 210 Beige i 310 Honey. W związku z tym, że ja nie jestem raczej taka porcelanowa, jeżeli chodzi o odcień, ani też opalona, to obstawiam, że będę 210 Beige. Tak się prezentuje tubeczka. Tutaj są 33 ml. I sprawdźmy sobie odcień, czy będzie ok. No, myślę, że tak. Nie? Wydaje mi się, że będzie spoczko. On ma nawilżać, rozświetlać, wyrównywać koloryt skóry, nadawać jej promienny wygląd, jednocześnie wspomagając ochronę przed promieniowaniem słonecznym. Po wcześniej wykonanej pielęgnacji rozprowadź i wklep równomiernie krem BB w celu zwiększenia krycia zabliku drugą warstwę produktu. Już wszystko rozsmarowałam praktycznie. Także wiecie co? Ja nie wiem, czy bym sobie nie nałożyła w ogóle tego palcami. Jakoś tak czuję, że takie formuły, bo ona jest taka nawilżająco kremowa, bardzo w ogóle przyjemna. Myślę, że skóry suche powinny być z niej zadowolone, więc rozsmaruję sobie na połówkę twarzy i zobaczymy wtedy różnicę, jak wygląda, wiecie, pokryta produktem twarz i niepokryta. Pierwsze wrażenie jest takie, że po pierwsze pod palcem jest bardzo przyjemne, nawilżające, kremowe, takie wręcz jakby leciutko w pierwszym momencie takie tłustawe, ale w takim pozytywnym sensie. I drugie odczucie jest takie, że zobaczcie, że bardzo ładnie się nakłada nawet palcami, że nie ma smug, nie ma jakichś tak, że to się jakoś brzydko, wiecie, rozkłada i jest bardzo wydajne, bo naprawdę niedużo tego nałożyłam, a mam wszystko ładnie wyrównane. No i sobie oczywiście tutaj troszkę podoklepuję, bo jestem make-up artist i musi wszystko być idealnie. No i zobaczcie, jak wygląda ta połówka. Wydaje mi się, że ten odcień jest spoczko, może taki o pół tonu za jasny, ale nie jest ani, wiecie, żółty, ani jakiś taki szary, ani pomarańczowy, jest spoczko. No i tutaj cera nie pokryta niczym. Widzimy, że na pewno bardzo ładnie wyrównał takie ogólne, zaczerwienione strefy i jakieś tam niedoskonałości oczywiście przebijają, ale wydaje mi się, że na co dzień jest to krycie takie akurat. Mi się podoba, także nakładam sobie na drugą stronę. Naprawdę jest milutki pod palcem. Zobaczcie, bardzo ładnie wtopił się w skórę i jest taki niewidoczny. Widzę go jedynie tutaj w okolicy nosa, o tutaj, wiecie, przy skrzydełkach, gdzie mam troszkę łuszczącą się skórę, bo używałam sobie takiego, no tej takiej esencji z Sensumare, takiej, wiecie, z kwasami delikatnymi i ostatnio właśnie troszeczkę się tutaj czuję, że łuszczę, więc tutaj widzę, że no troszeczkę jakby brzydziej się ułożył, no ale to jest jakby, no wiecie, siła wyższa. Ale wiecie, tutaj policzek, czoło, dobrze to wygląda, podoba mi się. So far so good. Przejdę sobie do korektora, użyję sobie totalnego zakrywacza, tu akurat nie mam nic do testowania. A wróć, właściwie to mam. W sumie to już używałam tego produktu, ale może fajnie by było właśnie trochę częściej sobie poużywać w różnej konfiguracji i kombinacji z różnymi innymi kosmetykami, więc wezmę sobie ten korektor z Mio Fix It Baby. I ja mam odcień 02 Creamy Baby. I minimalnie sobie dołożę tego korektora w jakieś takie newralgiczne punkty. Ostatnio moje policzki wyglądają lepiej, ale za to tutaj na brodzie znacznie częściej coś mi wyskakuje. Coś za coś, słuchajcie. Kurczę, cały makijaż palcami. Zrobię sobie brwi moim standardowym duetem, czyli pisak z NYXa Lift and Snatch i żel do brwi Claresa Brow Power Shot. To skoro Basic Lab zaczął wypuszczać takie produkty, powiedzmy, makijażowe, to powiedzcie mi, co byście jeszcze widzieli
od nich, takiego pielęgnacyjno-makijażowego, co Waszym zdaniem mogłoby się fajnie sprawdzić jako połączenie pielęgnacji i makijażu. Może jakieś, nie wiem, kremowe róże, może jakieś fajne pudry. Jestem ciekawa, czy macie w głowie jakieś fajne pomysły. Żel sobie wysycha, ja sobie lubię tak jeszcze leciutko zebrać nadmiar tego żelu i tak delikatnie dokleić włoski do skóry, ale też nie tak, że one nie muszą być całkowicie płaskie, nie? Ale tak właśnie, żeby nie było tego żelu za dużo. Tak ostatnio polubiłam sobie właśnie lekko zbierać paluszkiem. No i co? Potrzebuję tu jakiegoś kolorku więcej. A i właśnie ostatnio rozkminiłam troszeczkę patent na ten produkt do piegów, bo tam może Wam się skarżyłam, jak kojarzycie, że tak nie do końca mi odpowiadają piegi tym produktem, ale wydaje mi się, że chyba rozkminiłam, o co chodzi. I zrobimy sobie. To jest w ogóle pisak, marker do piegów z Delia i on jest z henną. On tak delikatnie farbuje, więc można na gołą skórę, żeby zafarbował, a można na makijaż, żeby po prostu zrobić sobie sztuczne piegi. No i Wam opowiadałam o tym, że tak nie do końca mi odpowiada to, jak te piegi wychodzą, bo one takie są troszkę za bardzo po prostu widoczne i takie bardziej sztucznie wyglądają niż przy pisaczku, który miałam wcześniej od Red Lipstick Monster. Ale wydaje mi się, że właśnie troszkę rozkminiłam, o co chodzi. Po pierwsze, na pewno warto nakładać na mokro, czyli na mokry podkład nieprzypudrowany, bo wtedy łatwiej jest rozklepać ten efekt i jest bardziej naturalny, ale zauważyłam właśnie teraz źle w sumie robię, bo ja powinnam go nie odklepywać, tylko właśnie zostawić tak, a ostatnio robiłam w ten sposób, że zostawiłam takie mocne i potem lekko ściągnęłam tam, nie pamiętam, gąbeczką czy czymś tam i właśnie były takie super naturalne, więc zobaczymy. Zostawię tak o. Może nawet spoko, że mam taką bazę z takich delikatniejszych, a tu może mi się lekko mocniej zafarbują. Zobaczymy. Najważniejsza rzecz w robieniu piegów, brońcie Panie Boże, żeby robić symetrycznie. Nie można robić tak. Musimy się skupić na przykład w jednym miejscu, zrobić 4 z 5, potem sobie iść do drugiego, potem tu zrobić większy, tu zrobić mniejszy. Nie mogą być symetryczne i nie mogą mieć takich równych odstępów od siebie. One to muszą być bardziej takie, że tu zrobimy sobie jakieś skupisko, tu jakiś jeden, tu znów jakieś skupisko, bo jak zrobimy tako, to wygląda strasznie. Musimy zrobić tak, żeby były takie cyk, tutaj zaraz kolejne, tu większy, mniejszy. O, i to jest piegi, a to nie jest piegi, ok? Kiedyś w ogóle nagrywałam cały odcinek lata temu o piegach i jak sprawdzić, żeby były jak najbardziej naturalne, więc możecie sobie odszukać na kanale i w ogóle sprawdzić. Ja uważam, że to jest bardzo fajne kompendium wiedzy odnośnie piegów. Wtedy jeszcze markerów do piegów nie było, a wciąż uważam, że robiłam całkiem naturalne w porównaniu do tego, co oglądałam gdzieś tam indziej. Ołki smoki, to niech to się tak troszeczkę tutaj... I w tym czasie nałożymy sobie jakieś brązoróże. I chyba mam ochotę na ten bronzer z Hourglass. On jest taki wypiekany, fajnie, naturalnie wygląda. I odcień to jest Nude Bronze Light. I do niego proponuję troszeczkę gęstszy pędzelek, bo on jest taki, wiecie, wypiekany, nie za mocny, niezbyt agresywny. I jak widzicie, nakładam go na nieprzypudrowaną skórę celowo, bo ja lubię nakładać na nieprzypudrowaną skórę bronzer. On się tak fajnie, nie wiem, wtapia w skórę i troszkę daje taki efekt kremowego. Ale oczywiście ryzyko stworzenia sobie plam jest większe, wtedy musimy po prostu znać dobrze swoje kosmetyki i techniki, jakich używamy i tak dalej, żeby tego nie zrobić. Zobaczcie, tutaj jest taka troszkę plamistość, ale jestem w stanie to wyklepać. Okidoki. I zastanawiam się, czy już mogę z tymi piegami zejść. Może zobaczcie sobie z bliska, co ja po prostu będę robić, bo ja sobie zwykle po prostu ściągałam te piegi gąbeczką, ale chyba ściągam trochę tego BB. Może jakby była ta gąbeczka bardziej mokra, to by było lepiej. No mam nadzieję, że sobie tutaj nie rozwalę tego kremu BB, że jakby test nadal będzie rzetelny, ale widzę, że... Bo one się czasami, te piegi tak... Nie no, wszystko schodzi. Jeju. Cała robota na marne. Bo ostatnio zauważyłam właśnie przy którymś makijażu, że jak tak zrobiłam, to się jakby ściągało trochę tego
ale piegi pod spodem jakby zostawały, że sobie taki główny kosmetyk jakby złaził. O, widzicie? Widzicie? Schodzi, ale pod spodem zostawały te piegi, a teraz jakby nie zostają. Coś tam, smoś tam zostało, ale bardzo malutko, więc chyba sobie po prostu zrobię moją standardową metodą, czyli wiecie, odklepywanie paluszkiem i potem już tego nie będę ruszać. Nie no, coś tam jest, ale bardzo delikatne, więc chyba muszę sobie po prostu troszkę dołożyć. No teraz chyba dobrze to wygląda. Dołożę sobie troszeczkę bronzera teraz na wierzch. Cyk, cyk, pyk. I one, te piegi, te się tak pięknie wtedy wtapiają. Oh, kocham ten efekt, po prostu uwielbiam. Aż czasami tak żałuję, że nie mam naturalnie takich piegów. Ale po co żałować, skoro można sobie namalować? Tylko potem paluszek mam taki troszkę taki. Jeśli chodzi o róże, to chyba skorzystam sobie z tej mojej paletki z Project Pen i pomieszam sobie te dwa. W tym celu troszeczkę sobie wygrzebię jednego i drugiego. I zrobię tutaj mieszu na tym korektorku, to przy okazji formuła zrobi się bardziej kremowa, bo jeden z nich jest taki troszkę już suchawy, ale wydaje mi się, że powinnam zdążyć go zużyć, zanim się, wiecie, wyschnie mi na wiór. Dlatego mam go w Project Pen, żeby się nie zmarnował, bo to bardzo ładny produkt. I biorę sobie taki pędzelek, to jest Glam Shop T134. I zobaczcie, jaki ładny odcień mi powstał, bo to jest takie coś pomiędzy, bo to nie jest ani taki cukierkowiec, ani taki, no właśnie, taki toasty odcień, taki słodziutki róż, ale cieplutki. W ogóle kocham łączyć, mieszać kolory, róże, to jest dla mnie jedna z moich ulubionych czynności w makijażu. Jak mogę sobie tak usiąść i się pomalować, to właśnie tak sobie pomieszać różne kolorki, poprzekładać sobie i tak dalej. O, kocham. I gruntuję sobie pędzelkiem po bronzerze jeszcze tak subtelnie. Skin is skinning today. Ale ładnie to wygląda. No, powiem Wam, że ten BB z Basic Lab, no zobaczcie, teraz tak z taką ala wykończoną skórą. Jest tak nawilżono-świetliście, ale nie błyszcze się, nie czuje się taka tłusta i taka aż greasy, taka aż tak nieestetycznie świecąca, tylko taki zdrowy glow. I nawet pory nie są jakieś takie mocno, wiecie, podkreślone. Podoba mi się to. I chyba nawet nie chciałabym pudru nakładać. No, chyba tak zrobimy, że nie nałożymy pudru. To najwyżej sobie nałożę na koniec makijażu. Uznam, że jednak jest taka potrzeba, a my możemy sobie przejść do makijażu oka. Zacznę sobie od bazy. Ok, słuchajcie, wybrałam sobie paletki. Troszkę to potrwało, ale mam podjętą decyzję. Słuchajcie, chciałabym dać jeszcze jedną szansę tej paletce. Jeszcze jedną szansę w takim sensie, że po prostu mam ochotę się jeszcze nią pobawić, że jeszcze się nią nie nacieszyłam, nie nasyciłam i mam ochotę po prostu na więcej, bo wiem, że używałam tego cienia, tutaj jakichś tych błysków, chyba tego, ale tu jest jeszcze dużo odcieni, które po prostu bardzo mnie pociągają i chciałabym ich sobie poużywać. I ta paleta w ogóle jest świetna, jest to paleta, bardzo mi się podoba. No i oczywiście, wydaje mi się, że skoro mam tutaj troszeczkę nowości, to też bym chciała sobie jeszcze ich trochę poużywać, więc wrzucę sobie oczywiście Sky Whispers od The Dots. Przepiękna paleta. Widzieliście tydzień makijaży, mam nadzieję, że widzieliście z tą paletą, więc jak szukacie inspiracji na takie kolory, to oczywiście możecie sobie obejrzeć ten odcinek, zapisać go i tak dalej. No to jest idealna paletka na ten sezon, bo tak sobie przeglądałam właśnie niektóre palety i tak sobie patrzę, tak, ta jest ładna, ale ta jest za ciemna i tak nie chce mi się ciemnych makijaży. Mogą być kolorowe, mogą być różnorodne, ale nie bardzo ciemne, a to jest właśnie, zobaczcie, no to jest po prostu... To jest idealnie to, co ja chcę, tak? No i myślę sobie, żeby dorzucić sobie też Rose Poetry z Pastel Roses, no bo zrobiłam nią jeden makijaż, widzieliście ją w teście i ten makijaż wyszedł po prostu przepiękny i widziałam, że Wam się bardzo, bardzo spodobał i mi też się bardzo, bardzo spodobał i jestem zakochana, ale no właśnie wydaje mi się, że chciałabym jeszcze troszkę więcej sobie jej poużywać, więc dorzucam sobie jeszcze tą paletkę, no i w tym miesiącu właśnie te
3. Aczkolwiek gdzieś tam coś tam, jakieś niektóre marki zapowiadają jakieś tam wysyłki do mnie i tak dalej, więc nie wiem, czy w tym miesiącu nie przyjdą jakieś inne i te pójdą na bok. No mam nadzieję, że na maksa sobie z nich skorzystam. Także robimy sobie wspólnie makijaż. I na co ja mam dzisiaj ochotę? Ogólnie powiem Wam, że tak czuję jakiś taki vibe, że coś delikatnego. Pewnie jak zwykle nie wyjdzie. Może coś takiego w niebieskie, jakieś takie klimaty, skoro mam koszulę taką niebieskawą. Nie wiem. Może właśnie coś zupełnie w drugą stronę. Może na przykład, tak, w to idziemy, słuchajcie, w tulipanka z paletki Mexmo. To jest taki bardzo intensywny, różowo-koralowy odcień. I nałożę go sobie na całą powiekę. Tak wiecie, wszędzie. Jaki ten kolor w ogóle jest genialny. On byłby też fajny jako różyk na policzki. I taki monokolorystyczny make-up zrobić. Ej, to już wygląda ładnie. Wytuszować rzęsy i do widzenia. Widzę, że mocno się pyli w paletce. Ale tutaj jakoś nie widzę, żeby się chyba jakoś sypał czy coś. A tylko jakie to było szybkie i proste. Wow, jakie to jest zarąbiste. Ja chyba tak z początku tej palety nie doceniłam aż tak bardzo. Bo im dłużej ją mam i tak się w nią zagłębiam, tym bardziej mi się podoba. W sensie ona mi się od początku podobała, ale długo leżała po prostu i czekała na jakiś właśnie test, na użycie jej, no nie? I nie wiem kompletnie dlaczego, bo jest po prostu genialna. No zobaczcie, to są puszysty pędzel, nie? Kilka ruchów i jest... Wow. Do Mexmo ogólnie mam też kod rabatowy, taki afiliacyjny, więc jak potrzebujecie coś tam sobie od nich kupić, to możecie skorzystać sobie z tego kodu. Użyję sobie teraz Snowdrop, czyli beżyku i dołożę odrobinę pod łukiem brwiowym, żeby tutaj sobie pomóc z rozcieraniem. To jest idealny wakacyjny make-up, nie? One and done. Wow. Jestem zakochana w tym kolorze. No nic, ja chcę po mojemu i ja chcę na dolną powiekę też ten sam kolor. Kocham matowe kolory. Błysk wiadomo, że jest super, ale mat też jest super. Wow. Trochę mnie zatkało. Jaki to jest zarąbisty kolor. Zobaczcie tak z dalszej perspektywy. No jestem speechless, aż mi głupio. I tak sobie myślę, co by tutaj, taki klasyczny różyk, trochę nuda. Ciągnie mnie do tego odcienia, to jest Sonata z tej paletki Pastel Roses. I chciałabym go sobie nałożyć w wewnętrznym kąciku i tak pociągnąć do góry i do dołu, żeby zrobić taką literkę C błyszczącą. Oh yes. Wspaniałe. Normalnie ja chyba nic więcej nie chcę. Ale wiecie co ja chcę? Burgundową maskarę. Zdecydowanie to jest moment dla burgundowej maskary, więc biorę sobie Flash Lash z Golden Rose w odcieniu 10 Burgundy. O, jeszcze wczoraj miałam takie fajne szkolenie. Kursantka była u mnie na szkoleniu indywidualnym i no dziewczyna maluje się kolorowo na co dzień i codziennie maluje się kolorowo i w ogóle robi super makijaże i wiecie, mogłyśmy sobie poćwiczyć różne rzeczy, różne techniki i właśnie wiecie, zabawę kolorem, więc ja jestem tym bardziej taka nabuzowana pozytywnie, że po prostu normalnie zabawa, no nie praca, tylko zabawa. Czysta przyjemność. Więc fajnie. Ogólnie uwielbiam też wszystkie kursantki, które dopiero na przykład tak się uczą makijażu. Nie wiedzą, jak ten bronzer nałożyć, nie wiedzą, jak te cieniowanie, jak to tam robić, gdzie, jak i dokąd nałożyć i tak dalej. I to też mi sprawia dużo radości. No ale jak raz na jakiś czas się pojawi kursantka, która już się maluje i używa kolorów i możemy sobie troszeczkę z tymi kolorami, tak wiecie, poszukać, poeksperymentować i troszkę zgłębić wiedzę odnośnie tego, w jaki sposób właśnie robić makijaże kolorowe,
no to jest taka, wiecie, jest po prostu frajda. Ogólnie wszystkie informacje odnośnie moich szkoleń indywidualnych macie też na dole w opisie. Możecie w razie czego zawsze napisać do mnie maila i podpytać co i jak. W czerwcu jeszcze mam jakieś terminy na kursy, w lipcu potem już będzie ciężko. Jakieś tam może pojedyncze dni, nie wiem, z 2 może bym znalazła, więc po prostu musicie pytać. To jest mega prosty make-up, nie? Mega prosty make-up. Ale no to jest vibe, nie? Jaka pauza w ogóle długa. Masakra. No nie wiem, no tak mi się to podoba. Lubię takie proste make-upy. Proste w sensie, proste w wykonaniu, tak? No bo tu jest jeden cień matowy, jeden błyszczący i maskara. Ale po prostu połączenie kolorów, ich rozmieszczenie i w ogóle sam kolor to jest dla mnie petarda. I w ogóle to jak fajnie to wygląda do takiej zgaszonej błękitnej koszuli. Petarda. Nie no, to jest dzika bomba, nie? To ja jaram się. A tak myślałam właśnie o tej burgundowej maskarze z tego względu, że chciałam nałożyć taki kolor na usta. Tutaj ogólnie mamy właśnie nowości z Basic Lab i to są peptydowe, no chodź tutaj, tinty do ust. I pozwólcie, że przeczytam. Peptydowy tint do ust o działaniu anti-aging i przyjemnym, słodkim zapachu optycznie wypełnia i nadaje ustom subtelny połysk, poprawia ich jędrność i elastyczność, wygładzając drobne linie. Natychmiastowo zwiększa nawilżenie średnio o 67% i natychmiastowo poprawia jędrność i elastyczność skóry ust średnio o 11%. 100% badanych potwierdza wygładzenie powierzchni ust, 100% badanych potwierdza efekt optycznie wypełnionych ust. Czyli mamy wygładzenie, wypełnienie i ładny kolor. I tutaj też były, gdzieś tą ulotkę zostawiłam, ale były też pokazane zdjęcia. Przypuszczam, że też na ich Instagramie możecie zobaczyć taki, wiecie, efekt jakby przed i po regularnym stosowaniu, że on faktycznie ma te usta nawilżać tak dogłębnie i ma, wiecie, zwiększać ich elastyczność, zmniejszać widoczność zmarszczek, że to jest taka faktycznie pielęgnacja bardziej długofalowa, a nie tylko ładny kolorek. I mamy tutaj 6 odcieni. Dla osób, które lubią coś jaśniutkiego jest Bubblegum, Candy Pink, Rosy też jest generalnie dosyć jasne, bo to są takie kolorki półtransparentne. Mnie oczywiście najbardziej ciągnie do tych 3 najbardziej ciemnych, więc wyciągnęłam sobie odcień 300 Teddy. Więc zobaczmy sobie ten, jak on do tego makijażu będzie mi pasował i jak w ogóle będzie do mnie pasował. Jest bardzo delikatny zapach gumy balonowej, przyjemniutki, taki apetyczny, ale nie jest taki bardzo, bardzo mocny, co jest dla mnie ogromnym plusem, bo no wiecie, zapaszek jest spoczko, ale jak jest taki przytłaczający, to nie za bardzo, nie za bardzo. Czuć, że to jest takie treściwe, że to nie jest taki olejek, że to zaraz zostanie zjedzone, że on tak fajnie się jakby do tych ust przykleja, powiedzmy. Dołożę sobie, bo nałożyłam taką cieniusieńką warstewkę, ale widzimy, że to krycie jest całkiem takie fajne. Znaczy jest transparentne, ale wygląda fajnie. Myślę, że ciemny kolor mimo wszystko wymaga takiego, wiecie, troszeczkę dokładniejszego nałożenia, z tego względu, żeby no nie było jakichś takich smug czy plam, no bo jest to ciemniejszy kolor. I mega mnie cieszy to, że ten kolor jest faktycznie ciemniejszy. Formuła dla mnie petarda. Po prostu czuć, jak on fajnie na tych ustach siedzi i jak ten kolorek do tego makijażu. Dołożę sobie do tego troszeczkę konturówki, tak na wierzch dosłownie. I to jest Cosmic Brushes Effortless. Ogólnie można ten kolor zbudować jeszcze mocniej, bo one są naprawdę całkiem fajnie napigmentowane. Ja bym powiedziała olejki, no ale to są tinty do ust. I od razu taki disclaimer, że te tinty to nie są tinty, które tintują usta w takim sensie, że jak ściągniemy kolor, to będziemy mieć pod spodem jakiś kolor, tylko tinty w takim sensie, że jest w tym produkcie, w tym balsamie, w tym olejku, balsamie kolorek, nie? W takim sensie są to tinty. Z konturóweczką fajnie to wygląda. Ale tak pomyślałam, żeby sobie jednak zweryfikować to, czy to są faktycznie tinty, czy nie. Ale zbiorę sobie nadmiar. Nie, zobaczcie, nie farbuję ust. Także już skoro mamy to jasne, to może po prostu sobie zacznę od tej konturówki i nałożę na wierzch
kolorek. Kolorki są bardzo ładne, bo po prostu dla każdego coś. Jak chcecie coś bardzo delikatnego, jaśniutkiego, to mamy bubblegum. Jak chcecie coś delikatnego, ale żeby jednak ożywiało usta, to ten Candy Pink jest śliczny. Rosy to też jest taki dosyć jasny odcień, ale taki przygaszony i brudniejszy. Dusty Rose troszkę ciemniejszy. Jest też Vintage Red, który jest taki naprawdę taki czerwonawy. No i ten mój Teddy, taki brązik. Troszkę mi ten odcień przypomina, ale to tak może tak pierwsze skojarzenie. Odcienie te, co były takie modne swego czasu z Road, od Hailey Bieber. No i nakładam sobie na wierzch troszkę tego. Zobaczcie, jakby tak to grubo zbudować, to ten odcień jest taki, wiecie, taki ciemny. Mnie to mega cieszy, bo spodziewałabym się, że jak Basic Club wyjdzie z kolorówką, powiedzmy, pielęgnacyjną kolorówką i z błyszczykami, no to zrobi totalnie bezpieczne opcje, no właśnie dla kobiet, które się, wiecie, przypuszczam, malują na co dzień delikatnie. Zresztą same właścicielki mówiły, że raczej takie jaśniutkie, delikatne kolory używają. Więc jestem przeszczęśliwa, że mamy tutaj również taką nieco ciemniejszą opcję. Wiem, że to nie jest też dla każdego, no ale po prostu ja się cieszę, że nie muszę jakby używać tylko i wyłącznie jakiegoś takiego półtransparentnego, ledwo widocznego koloru, który też jest generalnie spoko, zależy powiedzmy od okazji make-upu, ale to mnie bardzo cieszy. Po prostu jestem przeszczęśliwa, że mam tutaj taką fajną opcję. Pięknie pachnie. Prawdziwa guma balonowa. I ponoć ma smakować też słodko, ale ja nie czuję, że... A może? Też smakuje gumą balonową, ale nie jest jakieś słodkie. No nie wiem, pięknie to wygląda. I chyba jednak troszeczkę się tutaj w strefie T dopudruję. Moim standardowym pudrem, którego aktualnie używam, czyli Sensum Mare. Dosłownie tylko strefa T tutaj przy nosku. Spryskam się jeszcze delikatnie mgiełką i makijaż jest skończony. Powiem Wam tak, so far so good, bo make-up bardzo mi się podoba, jest bardzo w moim klimacie, w moim stylu. Jestem miło zaskoczona tym, jak wygląda na twarzy ten tint, bo no, mimo skóry tłustej i tego, że on ma takie lekko świetliste wykończenie, to jakoś to wszystko wygląda tak zdrowo, że nie jest aż tak przesadnie taki mokry, taki tłusty, taki wiecie, aż greasy. I póki co podoba mi się. Wrzucę Wam po całym dniu przebitkę, jak się prezentuje i jak on się wyświeca u mnie i jak się utrzymuje przez cały dzień. I no słuchajcie, te paletki to są generalnie hiciory, także jestem bardzo podekscytowana na ten miesiąc. I słuchajcie, to też będzie hicior, słuchajcie. To będzie hicior. Formuła jest po prostu przecudna. To ma 15 ml, więc jest bardzo duża tuba produktu, który naprawdę ma piękny kolor. Mamy szeroką gamę kolorystyczną, każdy znajdzie coś dla siebie i jest tak przyjemny na ustach. Taki, wiecie, konkretny, treściwy, ale nie klejący się i lekki. No jest, słuchajcie, jest miłość od pierwszego użycia, dosłownie. I jeszcze ten kolorek taki mój. Jestem po prostu szczęśliw, jestem taki szczęśliw. O. Jak lubicie kosmetyczkę miesiąca, to będzie mi bardzo miło, jak podbijecie odcinek, zostawicie mi kciuka do góry lub jakiś komentarz, napiszcie, co myślicie o tych kosmetykach i co trafia do Waszej kosmetyczki miesiąca. No i dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!